Jest taka marka, która nazywa się Volvo i słynie z produkcji porządnych, przestronnych SUV-ów. Hitem było jej XC90, potem przez lata najlepiej sprzedającym się Volvo było XC60, a w tym roku po raz pierwszy XC60 w rankingach sprzedaży Volvo wyprzedził ten samochód, czyli Volvo XC40. Już 24 i 25 czerwca zapraszamy na Mubi Dapit Tuning Festival i Classic Auto Market do targów Kielce. Czerwcowe wydarzenie to prawdziwe święto tuningu i klasycznej motoryzacji. Co Cię czeka na miejscu? Pokazy driftu, auta tuningowane, gwiazdy świata motoryzacji, super samochody, klasyki, strefa autodetailingu, a także największa w Polsce giełda pojazdów zabytkowych, a w niej licytacje aut również bez ceny minimalnej. Wszystkie przydatne linki znajdziesz w opisie tego odcinka. XC40 już Wam pokazywaliśmy, tutaj możecie sobie kliknąć, ale to była wersja elektryczna, czyli Recharge i miała jeden silnik elektryczny, natomiast ten samochód Recharge występuje też w wersji z dwoma silnikami elektrycznymi z przodu i z tyłu. Jest ona czteronapędowa i to jedyne Volvo XC40 z napędem 4x4, jakie możecie kupić, ponieważ te wersje spalinowe są już tylko 3, żadna nie ma napędu na 4 koła, tylko wyłącznie na przód i wszystkie są już benzynami, nie ma w ofercie diesla. A ja tak sobie tutaj macam i szukam i chyba znalazłem. O, jest! Jeden z tych 3 benzynowych silników, który jest w ofercie. Jeden jest 3-cylindrowy o oznaczeniu T2 i ma pojemność 1,5 litra. Natomiast my mamy 4-cylindrówkę, rzędową oczywiście, poprzecznie ustawioną, która ma 2 litry pojemności, 163 konie mechaniczne. Jest jeszcze wersja mocniejsza, nazwana B4, tych koni jest tam ciut więcej. Natomiast do tych 163 tutaj dochodzi jeszcze 14 koni z małego silniczka elektrycznego, ponieważ jest to już MHEV, czyli tak zwana miękka hybryda. Zmieniła się też skrzynia biegów, ponieważ po faceliftingu wprowadzono zamiast 8-stopniowego Geartronika 7-stopniową skrzynię biegów, za to 2-sprzęgłową. Zniknął jeden bieg, ale zyskaliśmy jedno dodatkowe sprzęgło. Dzięki temu ma być dynamiczniej, a przede wszystkim ma być oszczędniej. Bagażnik ma tutaj 443 litry i jest o 10 litrów mniejszy niż w wersji T2, która jako jedyna nie ma jeszcze tego mild hybryda. Natomiast tutaj pod spodem kryje się taki, no można powiedzieć, dosyć płytki schoweczek, w który trudno mi wskazać, co moglibyście upchnąć. Na dobrą sprawę to mogą być ciuchy poskładane w kostkę zamiast w walizce i gdzieś tam ułożone, to może rzeczywiście powierzchnia ta będzie mniej więcej taka jak walizki kabinowej i tu możecie sobie te ciuchy tak poukładać. Pod spodem mamy koło, szacun za to, że jest tutaj nie zestaw naprawczy, tylko właśnie niepełnowymiarowe, ale przynajmniej dojazdóweczka, bo to zawsze może Wam zaoszczędzić kłopotów na trasie, jak złapiecie kapcia. No i pytanie, czy w takim razie ta półeczka chociaż się wyjmuje, żeby ten bagażnik pogłębić? Ano się nie wyjmuje, nie wiedzieć czemu, tu jest tylko jakiś tam plastikowy wspornik, ale nigdzie nie ma żadnych mocowań, dzięki którym można byłoby ją wyjąć i na przykład przesunąć niżej, żeby pogłębić ten bagażnik, a szkoda, bo to by było bardziej funkcjonalne i bardziej praktyczne. Gniazdko 12V do zapalniczki jest, oświetlenie LEDowe po obu stronach jest, 2 takie haczyki są, jest również półka. Pytanie, ile tutaj walizków wejdzie? Waliza duża raz weszła, ale mam wątpliwości co do tego, czy jeszcze druga taka duża tu wejdzie z boku. No o, weszła. No i to nam się ładnie zamyka teraz. Więc jak na samochód tego segmentu nie jest źle, bo segment C to przecież segment samochodów kompaktowych i tutaj mamy kompakt, w którym mieści 2 takie duże, spore walizki, to naprawdę coś. Pytanie, czy jak zdejmiemy tę półeczkę, to na przykład wejdzie nam 3. walizka, tylko ustawiona w ten sposób. O, tak. No już nie spodziewałbym się tutaj sukcesu, ponieważ ogranicza nas opadająca linia, natomiast tylne oparcia nie są regulowane tak, żebyśmy mogli je bardziej spionizować. Niemniej i tak oczywiście spróbujemy. Weźmy je powiedzmy bardziej na środek, o, w ten sposób i zobaczmy, czy wyleci szyba. No niestety. I tutaj nam ogranicza nie tyle szyba, co ten próg tutaj, który zobaczcie jak jest gruby. Wsadzę tak łapę, to jest ta grubość
tego plastiku. Gdybyśmy to mieli tutaj cieńsze, nie tak mocno zabudowane, to myślę, że z 2 takimi walizkami byśmy spokojnie zamknęli klapę i mielibyśmy jeszcze sporo tutaj miejsca po bokach. Niemniej uznajemy, że i tak jest to jak na ten segment dobry wynik, czyli 2 walizki położone w ten sposób i jeszcze na nich możecie sobie coś położyć, bo tutaj przebiega krawędź oparcia fotela, więc jeszcze tu mogą leżeć na przykład mniejsze walizeczki albo jakieś plecaki, tudzież torby z miękkiego materiału i da się to wszystko zorganizować i ogarnąć. Próg załadunkowy jest dosyć wysoki, ale wynika to również z faktu, że samochód, pomimo tego, że nie ma napędu na 4 koła, to ma bardzo wysoki prześwit, bo wynosi on prawie 22 cm. Nieźle jak na takiego crossoverka i to do miasta. Ten prześwit nawet dobrze widać pomiędzy nadkolami a oponą tutaj, bo miejsca ciągle jest sporo. Co ciekawe, ma nawet tryb offroadowy, ale nie ma napędu na 4 koła, więc prawdopodobnie ten tryb zmienia jedynie charakterystykę pracy kontroli trakcji, ewentualnie jeszcze skrzyni biegów i reakcji na gaz, czyli przepustnicy, ale to wszystko. No to najpierw fotel pasażera. Tu jest wyprofilowana ta deska rozdzielcza w taki sposób, że ja spokojnie mogę się dosyć blisko przesunąć. Nadal mam dużo miejsca na kolana, wygodnie ułożone stopy. Wszystko jest tak, jak być powinno. Zobaczcie, nawet miejsca nad głową przy dosyć spionizowanym oparciu fotela mam dużo, więc przestronność tutaj na miejscu pasażera nie pozostawia absolutnie niczego do życzenia. Pytanie, jak będzie teraz za mną. Jak na segment C, znowu mamy przyzwoitą ilość miejsca. Oczywiście nie będzie go tutaj tyle, co w XT60 czy 90, ale naprawdę nie jest źle. Fotel jest maksymalnie opuszczony, stopy mogę tam włożyć, jeszcze sobie nimi ruszać, jest bardzo dużo miejsca pod fotelem. Na kolana jest go wystarczająco, nad głową jest go dużo akurat, jak na samochód tego segmentu, ale to znowu zaleta tego pudełkowatego nadwozia, jak pudełko po butach wręcz. Natomiast tak, spionizowane jest dosyć oparcie tej kanapy, ale jest na nim wygodnie. Tutaj mam tak jakby troszkę za wysoko nogi, wolałbym, żeby ta kanapa była lekko podniesiona, no ale wtedy stracę miejsce nad głową, więc summa summarum lepiej, jeżeli jest w ten sposób. Generalnie jak na C-SUV-a naprawdę miejsca jest przyzwoicie. Chłop taki 1,95 m się mieści, więc na przykład dzieciakom albo takim osobom do 1,70 m będzie tutaj ultra wygodnie, nawet do 1,75 m, 1,80 m. Kanapa dzieli nam się w proporcjach 60-40, ale na szczęście mamy tutaj coś takiego, czyli to się trzeba od tamtej strony złożyć. Ale na szczęście mamy tutaj rękaw na narty. I to jeszcze z taką zasłonką, więc jak narty przewozicie, to nie ma tutaj takiej dziury, tylko jeszcze przesłania ładnie tę dziurę ta zasłoneczka. Zobaczcie, jakie ma długie mocowania tutaj ten zagłówek. Wtedy jak przewozicie narty, to trzeba go wysunąć, żeby się nie ocierało, a niestety wyjąć się nie da. To znaczy pewnie się da, tylko gdzieś trzeba jakąś szpilkę wsadzić czy coś takiego. Niemniej jak nie chcecie wyjmować, no to będzie Wam przy przewożeniu dłuższych przedmiotów zasłaniał ten zagłówek widoczność do tyłu. ISOFIXy są fajnie, że są na klapeczce bardzo dobrze dostępne, a jednocześnie ta klapeczka nigdzie się nie poniewiera, bo ona jest na zawiasikach. Siateczki są na przytrzymywanie jakichś przedmiotów. Są nawiewy oddzielne z tyłu dla pasażerów i jest gniazdo podwójne USB-C w formie takiej, jakbyście kupili na AliExpress i wsadzili zapalniczkę. No ale jest i nie wychodzi, nie rusza się. Materiałowo natomiast się nam poprawiło XT40, bo ile pierwsze egzemplarze, auto jest produkowane od 2017 roku, no to nie urzekało niektórymi materiałami. Teraz jest znacznie lepiej, bo tu jest mięciutko i przyjemnie, tu jest fajnie, tutaj jest ta wyściółka z filcu i ona jest bardzo przyjemna w dotyku. Ja to akurat lubię, choć niektórym to przywodzi na myśl wykładzinę z komfortu po 9,90 za metr kwadratowy, ale jest to estetyczne, trwałe, fajne, mnie się bardzo podoba. Plastik jest tutaj, ale dobrej jakości, fajna klameczka, taka zrobiona z błyszczącego aluminium, tudzież ze stali. Ładnie wkomponowane głośniczki, tu akurat mamy Harmana Kardona, gdyż mamy wersję plus wyposażenia. Trochę trzeba do niej dopłacić, ale ma już parę fajnych dodatków, takich jak choćby właśnie Harman Kardon, albo taka duża felga, bo w podstawie są 18-19 calowe, a za 20-21 cali są w wyższych wersjach, a jakbyście chcieli jeszcze dopłacić na przykład od 20 do 21 cali, to nie są to duże pieniądze, tak jak w przypadku Niemców, bo tutaj zamykamy się w kwotach rzędu 3, 4, 5 tysięcy złotych, zależy jaki duży upgrade chcemy zastosować. Przód tradycyjny dla Volvo, dużo nawiązań do innych modeli, ale jednocześnie troszkę inna stylistyka, taka choćby jak tutaj z tym wgłębieniem i z taką przyjemną w dotyku listwą ozdobną, która ciągnie się przez całą szerokość i jednocześnie tu z przodu wchodzi na drzwi. Co ciekawe, w tylnych drzwiach już ta struktura nie jest
pociągnięta. Całkiem przyzwoite materiały, tutaj deska rozdzielcza od góry miękka, to jak wspomniałem bardzo fajne w dotyku, tu jeszcze nawet jest miękko, ten twardszy plastik zaczyna się gdzieś tutaj na tym poziomie, natomiast na przykład tutaj te boczki są już nie plastikowe, tylko są też z tego filcu, którym wykończono drzwi w środku i wygląda to fajnie, nadaje takiego przyjemniejszego, tak można powiedzieć, odczucia całego wnętrza. Dużo tego tutaj mamy piano, bo tu jest to piano, tutaj wokół tego ekranu jest piano. Ja zwolennikiem piano akurat nie jestem, ale rozumiem, że może się komuś podobać. Do minimum sprowadzono liczbę przycisków potrzebnych do obsługi. Tutaj mamy takie do odsłaniania szyb, to coś, z czego najczęściej korzystacie, jak jeździcie z klimatyzacją cały czas ustawioną na auto i 20-21 stopni. Do włączania, wyłączania radia, tudzież audio i do przerzucania piosenek. Nie ma niestety CarPlaya takiego bezprzewodowego, jest tylko Apple CarPlay po kablu. Jak sobie podpinacie kabel, to możecie mieć Apple CarPlaya. Natomiast cały system ten jest zbudowany już na Androidzie. W związku z czym nawet jak nie podepniecie telefonu, no to możecie mieć Apple CarPlay, Play Store'a, z którego wgrywacie sobie różne aplikacje albo nawet mapy Google'a. Telefon jest niepodpięty, a mapy Google'a ma i to jest plus tego Androida. Natomiast klimatyzacją, gdybyście chcieli sterować, no to trzeba wejść tutaj i tutaj sobie wszystko ustawiać. O, AC, rear, elektryczne ogrzewanie przedniej szyby. Tutaj macie, jak macie zsynchronizowane, no to dla pasażera i dla siebie możecie odrębnie sobie na przykład ustawiać nawiew. Jest ogrzewanie foteli, jest ogrzewanie kierownicy nawet w naszej wersji, więc jest wszystko to, czego potrzebujecie. Tutaj te przyciski na dole się tak dosyć ciężko klika, w sensie jest tutaj taki próg i trzeba się przyzwyczaić, ale jak już się przyzwyczaicie, to wszystko przebiega szybko, skutecznie i działa tak, jak powinno działać w Androidzie. Cyfrowe zegary, minimalistyczne, ja akurat to lubię, podobają mi się takie sprowadzone do minimum. Najważniejsze, co powinno być wyświetlane, to jest, możecie sobie włączyć nawigację po środku albo ją wyłączyć i to w zasadzie wszystko. Mała, fajna, zgrabna kierowniczka, bardzo fajnie wykończona, z najpotrzebniejszymi przyciskami, choćby do tempomatu albo właśnie do obsługi tutaj multimediów, czyli zmieniania piosenek, stacji radiowych, przyciszania, zwiększania głośności. Podłokietnik jest, od spodu jest wygumowany, za co plus. Tu jest taki sprytny schoweczek, nie bardzo wiem na co, on wygumowany nie jest, więc tam jest plastik, ale możecie tu sobie, nie wiem, portfel na przykład trzymać. Dwa cup holdery są, ładowarka indukcyjna tutaj jest. Ona akurat w fajnym miejscu na tyle, że jak położycie sobie telefon, to jeszcze mniej więcej widzicie, co się na nim dzieje. Też wygumowane wszystko, tu jeszcze miejsce jest po bokach na jakieś frędzle, na jakieś mniejsze rzeczy. Dwa gniazda USB-C, zwykłego gniazda USB już nie ma, za to jest tutaj gniazdo zapalniczki. Schowek jest nie wyłożony niczym, wyłożony gumą, więc fajnie, więc mniej będzie tam wszystko latało. No i tyle, jeżeli chodzi o przód Volvo XC40 B3 benzynowego, przednionapędowego z nową skrzynią biegów, 7-biegową, dwusprzęgłową i zaraz się okaże, jak ona działa. Zobaczcie, jak dzięki temu mild hybrydowi tutaj płynnie uruchamia się silnik spalinowy. Jak w Toyocie, tu w ogóle prawie nie kręci rozrusznik, tylko tu jest od razu takie brum, takie kręcenie tego rozrusznika to nawet nie jest pół sekundy, tylko 0,1-0,2 sekundy. I od razu samochód łapie. Fajne jest też to, że w przeciwieństwie do XC60, które już testowaliśmy i tam, żeby pojechać do przodu, trzeba było 2 razy dźwignię pchnąć, to tu wystarczy raz, mamy już czyli do przodu. I przy takiej spokojnej jeździe, jak tylko ruszacie, to uwagę zwracają dwie rzeczy. To, że on bardzo przyjemnie ciągnie od samego dołu. Tak jakby naprawdę z tego silniczka elektrycznego tam przychodziło parę newtonometrów, które sprawiają, że jest taki dosyć żwawy. Nie musicie wkręcać go na wysokie obroty, wystarczy tam 2000 i on sobie niezauważalnie zmienia biegi, jest świetnie wyciszony i bardzo tak do miasta idealnie. Zobaczcie, wow, 2200, 2300 i ta benzynóweczka 163 konie, macie wrażenie, kurde, niczego mi nie brakuje. I to jest tylko muśnięcie pedału gazu. Natomiast też, jak tylko zdejmujecie nogę z tego pedału gazu, no to wyłącza się całkowicie silnik spalinowy i nawet nie włącza się podczas hamowania przed skrzyżowaniem. Zobaczcie, on jest cały czas wyłączony. Więc działa ten mild hybrid tutaj w takich warunkach, czyli jak ruszacie albo właśnie jak hamujecie, bardziej jak klasyczna hybryda. Zaskoczeniem też jest zawieszenie, ponieważ jest bardzo dobrym balansem pomiędzy komfortem
ale też taką przyjemną sztywnością, która powoduje, że on się lepiej prowadzi. Jest takie jędrne, użyłbym takiego sformułowania. Nie ma tutaj aktywnego żadnego zawieszenia. On świetnie wybiera te dziury, jest dobrze zrobiony, bo nic tutaj nie trzeszcza. Zobaczcie, jedziemy sobie prawie 60, 50 i naprawdę nie jest to tak, że on przepływa nad tymi nierównościami. On je bardzo dobrze wybiera i te dziury, i poprzeczne, i kolejny, i te wszystkie łączenia, ale z drugiej strony jest cały czas kontrolowalny i czujecie, że ma takie delikatne jakby sportowe usposobienie, sportową charakterystykę, tak bym to określił. I czuć to też w układzie kierowniczym, więc on jest taki niesamowicie zwarty. Dobra sztywność nadwozia i taka zwartość, taka sprawność przemieszczania się. I to są naprawdę takie spore zaskoczenia. Natomiast oczywiście, jak zdejmiecie nogę z pedału gazu i włączy się ten układ żeglowania przy wyłączonym silniku spalinowym i położycie z powrotem nogę na pedale gazu, to upływa ta sekunda, półtorej do chwili, kiedy samochód zacznie jechać. Ale i tak jest dosyć szybko w porównaniu z autami z mild hybridem konkurencji. Niestety nie ma tutaj żadnych trybów jazdy. To znaczy jest jeden jedyny, który nazywa się Off-Road Mode, który działa tak do 35 czy 40 km na godzinę. O, już teraz go nie włączycie, czyli do 40 km na godzinę. Natomiast nie ma sportu, który mógłby na przykład wyłączyć ten układ mild hybrid i mielibyście cały czas włączony silnik spalinowy i cały czas zapięty bieg. Nie, on cały czas będzie żeglował i cały czas będzie wyłączał ten silnik spalinowy. Możecie to wyłączyć, operując manualnie skrzynią biegów. Niestety nie ma tutaj łopatek do tej czynności, tylko musicie dźwignię przesunąć tak, o, i zmieniać to prawo-lewo. Więc jedyny sposób na wyłączenie mild hybrid i na to, żeby on miał więcej dynamiki w sobie, no to jest taka jazda. Więc definitywnie Volvo wyszło z założenia, że to jest samochód dla ludzi, którzy lubią spokojną jazdę, którym te wszystkie rozwiązania nie przeszkadzają, którzy głównie w mieście docenią to, że samochód będzie na przykład mniej palił. Są natomiast sytuacje, w których tego mild hybryda nie włącza i nie wiem, nie doszedłem jeszcze, jakie to są sytuacje, ale zdarza się, że dojeżdżam do zakrętu, zdejmuję nogę z pedału gazu, a on trzyma go na biegu. Ani nie wyłącza silnika, ani nie wchodzi nawet w tryb żeglowania i wtedy kładę nogę na pedale gazu i on od razu wyrywa do przodu chętnie. I tu naprawdę wystarczy, że tego gazu nie naciśniecie dużo, tylko tak na 20% albo 30%, a on chętnie zaczyna odjeżdżać. No, powiem Wam, że dużym zaskoczeniem jest ten silnik, bo po 2 litrach i zaledwie 163 koniach i 265 Nm nie spodziewałem się takich wrażeń, a okazuje się, że można zrobić silniczek, który sprawia po prostu wrażenie bardzo żwawego. Można za to sobie usztywnić pracę układu kierowniczego i to delikatnie faktycznie czuć. Ja wolę, jak on jest taki bardziej oporny, jeżeli mogę użyć takiego sformułowania, czyli lepiej czuję, jak ruszam kierownicą, co dzieje się z przednimi kołami i ten opór na kierownicy jest ciut większy. Szukam jeszcze przycisku do wyłączania systemu start-stop, bo czasami w hybrydach jest tak jest na przykład w Mazdzie XC60 z dieslem, że system mild hybrid w pewien sposób można wyłączyć, gdy się wyłączy system start-stop. Start-stop teoretycznie odpowiada za to zatrzymywanie się na skrzyżowaniu i to, że samochód nie wyłącza nam silnika, a potem rozrusznik ponownie go nie uruchamia. A tutaj niestety nawet takiego przycisku nie ma, więc domyślnie cały czas jedziecie w tym trybie mild hybrid. I cały czas z systemem start-stop nie można go dezaktywować, a przynajmniej ja nie znalazłem takiej funkcji. Jeżeli Wy macie inne doświadczenia albo wyszukaliście taką funkcję, to dajcie znać w komentarzach. I taka spokojna jazda nim, bez przekraczania prędkości, tylko toczenie się między 50 a 70 na godzinę bocznymi drogami, kawałeczek gdzieś tam miasta skutkuje zużyciem paliwa na poziomie 5,5 litra. Całkiem nieźle jak na 2-litrowego benzyniaka, który, tak jak mówiłem, całkiem żwawo się porusza i sprawia naprawdę dosyć dynamiczne wrażenie. Teraz pytanie, czy to takie uczucie subiektywne dobrej dynamiki tego auta znajdzie potwierdzenie w subiektywnych danych. Zrobimy 0-100. Według producenta przyspiesza do setki XC40 w wersji B3 przednionapędowej i z nową skrzynią biegów w 8,6 sekundy i znowu jak na crossovera segmentu C, dosyć przestronnego jak widzieliśmy i całkiem sporego, z prześwitem ponad 20 cm, jest to niezły wynik.
No dobrze, trybu sportowego nie włączymy, bo go nie mamy, kontroli trakcji nie wyłączymy, bo się chyba nie da, więc pozostaje nam po prostu wcisnąć pedał gazu i ruszyć. Ło! To już mi się dawno nie zdarzyło, ale naprawdę robi to bystro i fajnie. Natomiast wyniku fabrycznego nie osiąga, przynajmniej tego podawanego przez producenta, 9,18, natomiast wierzcie mi, że subiektywne wrażenia są takie, że to jest zaskakująco dynamiczny samochód. Zamylił kołami, może się dogrzały opony i teraz będzie lepiej. I teraz. O, teraz krócej, już zapiszczał, ale odjąłem troszkę mu gazu na wstępie, żeby go tak nie cięła kontrola trakcji. I co? I jajco. 9,86. A spróbujmy zmieniać mu manualnie w takim razie te biegi. A może z dwójki ruszmy? Nie da rady. 9,7. Czyli najlepszy był pierwszy wynik. To jeszcze raz spróbujmy go powtórzyć teraz. No więc sytuacja wygląda tak, że 9,13 udało nam się osiągnąć, to 9,1 sekundy, czyli pół sekundy gorzej niż podają dane fabryczne, ale jednocześnie nadal jak na tego typu samochód jest to dobry czas, bo pamiętajmy, że mówimy o segmencie typu C, SUV. Natomiast to, co zwraca uwagę, to to, że naprawdę jest nawet w tym wysokim zakresie obrotów silnika, czyli pod 6000 jak podchodzą, bardzo cichy. Doskonale wytłumiono komorę silnika. Jednocześnie ten dźwięk jest bardzo przyjemny, tego czterocylindrowego 2.0 i taki miękki. O, takiego słowa szukałem. Taki miękki jest ten dźwięk, nie drażni uszu. Więc pod tym względem naprawdę super i subiektywne wrażenia są lepsze niż to, co zobaczyliśmy na wyświetlaczu z naszego Dragi. Natomiast to, co zaskakuje nawet podczas takiego dynamicznego przyspieszania, to dźwięk tego silnika, bo on jest taki miękki, przyjemny, tego czterocylindrowego 2.0, nie drażni uszu. Co więcej, komora silnika jest bardzo dobrze wyciszona, więc nawet jak ten silnik wkręca się na 6-6,5 tysiąca obrotów podczas agresywniejszej jazdy, to jest naprawdę cicho we wnętrzu. I nawet serątko zrobię nim jedno. No fenomenalnie się prowadzi. W takich warunkach tego napędu na 4 koła kompletnie Wam nie brakuje, bo nie czuć tutaj jest absolutnie żadnej podsterowności. Fantastycznie zmienia kierunek jazdy z prawej na lewą. No i tutaj chapeau bas Volvo, bo jest to jeden z lepiej prowadzących się Volviaków w ogóle. Nie czujecie wcale tego wielkiego prześwitu ponad 20 cm tutaj. Nie czujecie, że to jest wysoki SUV, który miałby przecież prawo się pochylać w takich zakrętach, a on generalnie prowadzi się jak hatchback. I to taki lekko usportowiony w tych zakrętach. Zawieszeniowo, jeżeli chodzi o układ kierowniczy, absolutnie niczego nie można mu zarzucić. Nie można mu też zarzucić komfortu i ciszy w takiej jeździe ekspresówką. Bo proszę, teraz mamy paczkę 20, prawie, i jest naprawdę dobrze, nawet bardzo dobrze wyciszony nie tylko od silnika, bo jego w ogóle nie słychać. Jeżeli chodzi o wygłuszenie silnika, to jakbym jechał elektrykiem. To jest bardzo dobrze wygłuszony także od hałasów dobiegających z podwozia, a tutaj jest taka specyficzna ten kawałek S8, bo betonowy, więc hałasują opony zawsze na nim bardziej, a jest doskonale wyciszony wręcz od wiatru, bo niczego tutaj nie słychać przy żadnym słupku, ani przy bocznym B, ani przy tym przednim A. Nawet ledwo słychać, jak samochody obok przejeżdżają i szumią. Wow! Bardzo fajnie. To zresetujemy teraz komputer pokładowy. Wejdziemy sobie w tryb jazdy 120 na godzinę na tempomacie. I jazda w takich warunkach, czyli przepisowa, drogą ekspresową, będzie wiązała się ze zużyciem paliwa na poziomie 6 do 6,5 litra, zależnie od warunków, od liczby hamowań, od stylu Waszego przyspieszania. Silnik wtedy ma jakieś 2100 obrotów, więc sensownie, tak jak mówiłem, nie słychać go. Czy będziemy mogli na przykład szybciutko kogoś wyprzedzić? No do tych 140 jeszcze jako tako się zbiera, więc ta dynamika zostaje zachowana, choć faktycznie może mu brakować już pełnej pary. Zobaczcie, nawet na
tempomacie, jak przyspieszycie do większej prędkości i zdejmiecie nogę z pedału gazu, to on zacznie hamować przed samochodem przed Wami i wyłączy silnik spalinowy, co zrobił przed chwilą. Dopiero jak zacznie przyspieszać, to włączy sobie z powrotem ten silnik, ale znowu tutaj ten efekt przyhamowania na wyłączonym silniku i potem startu robi to na tyle łagodnie, że nie czujecie tej przerwy w dostawie mocy na przednie koła. Niezauważalnie w zasadzie odpala ten silnik. Bardzo podobnie jak w hybrydach Toyoty albo Lexusa. Tu powiem Wam, ten mild hybrid, który jest, on jest lepiej dopracowany niż wiele układów, na przykład plug-in we współczesnych samochodach. To nie jest taka pełna hybryda, ale też już nie jest tam taki mild hybrid jak na przykład w grupie Volkswagena czy w grupie BMW, gdzie jego działanie jest często irytujące i w zasadzie niewiele daje, niewiele zmienia, bo bardzo rzadko wchodzi w tryb żeglowania, albo jak wejdzie, to trudno mu z niego wyjść i trwa to 3 sekundy, albo jak dojeżdżacie do skrzyżowania, to mimo wszystko dojeżdża do niego na włączonym silniku spalinowym i tylko wyłącza go dosłownie, jak już się delikatnie toczycie. Tutaj jest to bliżej, powiedziałbym, takiemu tradycyjnemu układowi hybrydowemu, choć oczywiście na tej elektryce z nogą na pedale gazu w ogóle nie potrafi jechać, nawet przez 50 metrów. Fajne auto, tak bym je określił, normalne, do normalnej jazdy dla normalnych ludzi, po normalnych drogach, w normalny sposób, a nie żeby jeździć jak rąbany. Naprawdę mi się podoba sposób, w jaki jeździ, zaskakująco dobre zawieszenie, układ kierowniczy, bardzo przyjemnie i brzmiący i pracujący, jeżdżący ten silnik, niczego mu absolutnie w mieście nie brakuje, świetną ekonomią się wykazuje, teraz mamy średnią 6 i w takiej codziennej jeździe, czy to miasto, czy boczne drogi, to bez problemu będziecie się w 6-7 litrach zamykali. Na autostradzie może weźmie 8, powiedzmy, jak będziecie szybciej jechali 140-150. Przestronny we wnętrzu zaskakująco, jak na ten segment. Dobrze z zewnątrz wygląda, jest praktyczny, jest cichy. Od normalnego auta do normalnej jazdy na co dzień, tak jak powiedziałem, no byłbym nienormalny, jakbym oczekiwał czegoś więcej. Dziękuję.